A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Przywódcy państw Unii Europejskiej wstępnie poparli projekty obronne proponowane przez Komisję Europejską. Komisja Europejska nie chce odblokować funduszy unijnych dla Węgier. Izraelska marynarka miała przechwycić łodzie z propalestyńskimi aktywistami. Grecy protestowali przeciwko ograniczaniu praw pracowniczych. Faworyt do objęcia funkcji chińskiego ministra spraw zagranicznych został aresztowany. Czwartek, 2 października to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Przywódcy państw Unii Europejskiej wstępnie poparli najważniejsze projekty obronne Komisji Europejskiej. Jeszcze przed szczytem w Kopenhadze pomysł budowy muru dronowego we wschodniej części wspólnoty skrytykowały Francja i Niemcy. Europejscy liderzy zebrali się w stolicy Danii na nieformalnym spotkaniu. Przedstawiciele najważniejszych unijnych instytucji podkreślali, że konkretne decyzje w kilku sprawach zapadną dopiero za nieco ponad 3 tygodnie, gdy odbędzie się posiedzenie Rady Europejskiej. Jej przewodniczący Antonio Costa powiedział w środę, że Unia Europejska powinna przejść do fazy praktycznych działań na rzecz pokoju na Ukrainie. Z punktu widzenia wspólnoty kluczowa jest obecnie realizacja jej projektów obronnych. Szerokim poparciem w Kopenhadze miały cieszyć się pomysły przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w sprawie stworzenia muru dronowego i Straży Wschodniej flanki. Obie inicjatywy mają bronić przestrzeń powietrzną wspólnoty przed rosyjskimi dronami. Szef Rady Europejskiej jest też zwolennikiem zwiększenia roli ministrów obrony unijnych państw członkowskich. W ten sposób mieliby oni lepiej koordynować działania na rzecz zwiększenia europejskiego bezpieczeństwa. Sceptycznie na temat muru dronowego w trakcie szczytu wypowiedział się prezydent Francji Emmanuel Macron. Powiedział on dziennikarzom, że jest ostrożny wobec tego rodzaju inicjatyw, ponieważ sprawy są nieco bardziej skomplikowane i złożone. Dostrzega on obecnie zupełnie inne priorytety w dziedzinie obronności. W opinii francuskiego prezydenta Europa w pierwszej kolejności potrzebuje budowy własnych systemów ostrzegawczych. Dzięki nim mogłaby wykrywać potencjalne zagrożenia. Unia Europejska powinna poza tym odstraszać swoich wrogów przy pomocy pocisków dalekiego zasięgu, a także większej ilości systemów obrony ziemia-powietrze. Sceptyczny wobec tego elementu unijnych planów obronnych jest także minister obrony Niemiec. Boris Pistorius powiedział w poniedziałek podczas Warsaw Security Forum, że na praktyczną realizację tego pomysłu potrzebnych jest kilka lat, a konieczna jest szybka odpowiedź na nowe wyzwania. Według portalu Politico pominięte w koncepcjach przewodniczącej Komisji Europejskiej czują się państwa południa. Premier Włoch Giorgia Meloni i jej grecki odpowiednik Kyriakos Mitsotakis uważają, że żaden projekt obrony kontynentu nie może dotyczyć jedynie jego wschodniej części. Ponadto przywódcy Unii Europejskiej dyskutowali w duńskiej stolicy na temat wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów. Komisja Europejska proponuje przeznaczenie 140 miliardów euro na pożyczkę reparacyjną dla Ukrainy. Pomysł jest krytykowany m.in. przez Francję, Włochy i Belgię. Belgijskie władze obawiają się ewentualnych pozwów sądowych, bo pieniądze pochodziłyby z tamtejszej izby rozliczeniowej Euroclear. Komisja Europejska nie chce odblokować przysługujących Węgrom funduszy Unii Europejskiej. Relacje między Brukselą i Budapesztem od wielu miesięcy stale się pogarszają. Węgierskie władze oczekiwały, że otrzymają blisko 545 milionów euro. Komisja Europejska w ramach zaliczki zamierza wypłacić Węgrom jedynie 163,5 miliona euro. Kwota ta może zostać później odzyskana, jeśli Bruksela uzna, że pieniądze zostały niewłaściwie wykorzystane przez Budapeszt. Środki finansowe przysługują Węgrom w ramach unijnych programów oraz Krajowego Planu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Zostały one zamrożone z powodu oskarżeń o tłumienie wolności akademickiej i łamania praw mniejszości przez rząd Viktora Orbana. Fundusze mają być wciąż blokowane z powodu narastającej niechęci przywódców innych państw Unii Europejskiej do Węgier. Tamtejsze władze są m.in. przeciwne przyjęciu Ukrainy do wspólnoty. Potencjalne ominięcie węgierskiego weta w tej sprawie było dyskutowane w trakcie nieformalnego szczytu unijnych liderów w Kopenhadze. Chcą oni podjąć decyzję większością kwalifikowaną, odchodząc tym samym od zasady jednomyślności. Orban, przemawiając w trakcie rozmów w stolicy Danii, zdecydowanie sprzeciwił się temu pomysłowi. Wypłata części ze wspomnianych funduszy została wymuszona przez obowiązujące przepisy Unii Europejskiej. Musi ona przekazywać przynajmniej 30% swoich środków na projekty strategiczne, do których zalicza się na przykład rozwój infrastruktury krytycznej i inwestowanie w biotechnologię. Propalestyńscy aktywiści twierdzą, że marynarka Izraela przechwyciła łodzie z pomocą dla strefy Gazy. Do palestyńskiej enklawy zmierzała flotylla Global Summit.
składająca się z prawie 50 jednostek. Izraelskie wojsko w środę wieczorem miało rozpocząć akcję powstrzymywania aktywistów przed kontynuowaniem podróży. Władze w Tel Awiwie już wcześniej zapowiadały przeciwdziałanie próbom przełamania blokady morskiej strefy Gazy. Cytowany przez telewizję Euronews amerykański działacz Greg Stoker poinformował, że izraelska armia wzywa łodzie do wyłączenia silników i do oczekiwania na dalsze instrukcje. Miała ona zagrozić zajęciem statków, jeśli ich załogi nie dostosują się do poleceń, a także wyciągnięciem konsekwencji wobec aktywistów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela przekazało za pośrednictwem portalu X, że propalestyńska flotylla została bezpiecznie zatrzymana. Jej uczestnicy mają być przekierowywani do jednego z izraelskich portów. Szef dyplomacji Izraela Gordon Sar nazwał działania aktywistów prowokacją. Wcześniej rządy Hiszpanii i Włoch wezwały uczestników akcji do zawrócenia i uniknięcia w ten sposób konfrontacji z izraelskimi siłami. W odpowiedzi na ubiegłotygodniowe ataki na Global Summit władze obu europejskich państw wysłały swoje jednostki wojskowe, które miały chronić propalestyńskich działaczy przed kolejnymi incydentami. Zdaniem premiera Hiszpanii Pedro Sancheza misja nie odbywałaby się, gdyby Izrael wpuszczał pomoc humanitarną do palestyńskiej enklawy. Szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni uznała działania flotyli za zagrażające realizacji planu pokojowego przedstawionego w poniedziałek przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W Grecji odbył się strajk generalny przeciwko ograniczaniu praw pracowników. Nowa reforma przepisów zakłada m.in. wprowadzenia zmian w pracy trwających nawet 13 godzin. Przez 24 godziny członkowie związków zawodowych wstrzymali pracę w transporcie publicznym oraz w innych instytucjach podlegających państwu. W demonstracjach wzięli również udział pracownicy zatrudnieni w sektorze prywatnym. Uczestnicy strajku generalnego sprzeciwiają się reformie prawa pracy, którą forsuje rządząca centroprawicowa Nowa Demokracja. Ugrupowanie zaproponowało bardziej elastyczne przepisy, w tym zniesienie limitów pracy w godzinach nadliczbowych. Firmy będą mogły wymagać od zatrudnionych wykonywania swoich obowiązków nawet w ramach 13-godzinnych zmian. Rocznie pracownicy będą mogli wyrabiać do 150 nadgodzin. Konfederacja Generalna Greckich Pracowników wezwała rządzących do przywrócenia układów zbiorowych w zakładach pracy, a także do wprowadzenia tygodnia pracy liczącego 37,5 godziny. Proponowaną reformę uznała ona za zagrażającą zdrowiu pracowników oraz niszczącą równowagę między ich życiem zawodowym i prywatnym. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis twierdzi, że w ten sposób zagwarantuje on swobodę wyboru zarówno przedsiębiorcom, jak i pracownikom. Zatrudnieni będą mogli dodatkowo zarobić więcej, bo praca w godzinach nadliczbowych będzie wynagradzana stawkami wyższymi o 40%. Czołowy chiński dyplomata Liu Jianchao w lipcu miał zostać zatrzymany przez władze. Był on uważany za głównego kandydata do objęcia funkcji ministra spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej. Liu był dotąd szefem Departamentu Międzynarodowego Komunistycznej Partii Chin. Jak zauważa brytyjski dziennik The Guardian, dyplomata od lipca nie pokazywał się publicznie, a niedawno jego sylwetka została usunięta ze strony internetowej partyjnego wydziału. Nie działa również jego prywatna witryna. Z ustaleń mediów wynika, że czołowy chiński dyplomata został zatrzymany przed niecałymi 3 miesiącami po powrocie z podróży zagranicznej. Miał on zostać oskarżony o korupcję oraz naruszenie dyscypliny partyjnej. Liu w przeszłości pracował zresztą w zajmującej się zwalczaniem łapówkarstwa Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny. Często spotykał się z zachodnimi dyplomatami, a w przeszłości studiował stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w brytyjskim Oksfordzie. Powszechnie polityka uważano za najpoważniejszego kandydata do awansu w trakcie zbliżającej się rekonstrukcji chińskiego rządu. Liu miał zastąpić Wang Yi na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Przed 2 laty usunięty ze stanowiska został poprzedni szef chińskiej dyplomacji Qin Gang. Sam Qin także został odsunięty od pełnienia funkcji publicznych i od tego czasu nigdy nie pojawił się już publicznie. Według niektórych doniesień miał on umrzeć w szpitalu po wcześniejszych torturach. Po zniknięciu Liu Jianchao głównym kandydatem do objęcia funkcji ministra spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej jest Liu Haixin. 30 września objął on funkcję szefa Departamentu Zagranicznego Komunistycznej Partii Chin. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm.